Siemanko misiaki. Wiele osób prosiło mnie o nagranie jakiegoś filmu o tym, co mają robić na serwerze Nosfire. Sam też planowałem zrobić taki film, więc oto jest. Na wstępie powiem Ci tylko, że jest spora szansa, że w tym filmie nie usłyszysz tego, co byś chciał, ponieważ serwer Nosfire to serwer spontanicznych decyzji, a nie schematyczności. Twoim głównym celem przez większość czasu będzie pchanie z levelem do przodu. Pierwsza rzecz, jaką należy zrobić przed otwarciem, to znalezienie sobie famki lub ekipy do grania. Wiem, że nie jest to może najlepsza rada w momencie, gdy zaledwie kilka dni zostało, a być może nawet mniej, w zależności od tego, kiedy ten film wrzucę. Natomiast warto spróbować popisać po Discordach, np. na oficjalnym serwerze Nostale lub u mnie, bez znaczenia. Co Ci daje rodzina? Najważniejszym powodem jest oczywiście wstęp na LoD. LoD jest Ci potrzebny, aby móc dobić 85 poziom, co za tym idzie zacząć expić AW level. Bardzo ważnym jest zacząć grę od pierwszego dnia, gdyż wtedy jesteś na równi z innymi, a samo LoD to jest etap na maksymalnie 2 godziny. Później już będzie Ci ciężko znaleźć ekipę chętną expić tam, a wbicie levela też może stanowić wyzwanie, robiąc same zadania, czego nie zalecam na starcie, gdyż marnujecie czas. Okej, wiesz już o tym, że musisz znaleźć rodzinę. Co możesz robić w pierwszy dzień, kiedy LoD jeszcze nie jest otwarte? No tutaj zależy tak naprawdę, jaką klasą postaci grasz. Jeśli grasz łucznikiem, jesteś zmuszony do zrobienia WK. Również jeśli grasz MSW, musisz wykonać wszystkie zadania SP, aby odblokować SP3 oraz 4. Mag nie ma potrzeby robić misji SP, ponieważ na start dostaje Holkę oraz Reda, które są dla niego w zupełności wystarczające. W przypadku wojownika będziecie grali na początku głównie warem, aż do nawet 30 AW levela. Oznacza to, że zbliżając się do 30 AW możecie wtedy zacząć robić berka. Krusa możecie na dłuższy czas olać. Teraz rzecz, która Wam się nie spodoba i być może ktoś nawet wyłączy ten film, jak usłyszy to, co powiem. Musisz zainwestować chociaż minimalnie w $. Dlaczego? Ponieważ nawet tanim kosztem kilkudziesięciu złotych jesteś w stanie bardzo ułatwić sobie grę. Podam Ci teraz dwie opcje do ładowania ND oraz tego, co powinieneś kupić. Jest to oczywiście jednorazowe doładowanie, przez resztę czasu serwera będziesz już mógł progresować za pomocą tego, co sam wyfarmisz. Pierwsza opcja to jest doładowanie za 300 zł, za które masz 2150 ND. W tej opcji nie mam pewności, ale jest bardzo duża szansa, że Gameforge zrobi tak samo jak na poprzednich edycjach. Prawdopodobnie będzie dostępna skrzynia z pandą. 50 takich skrzynek to gwarantowana wydra, czyli 1450 ND. Jakby Ci dropła panda z boxa, to by było jeszcze lepiej, ale mówimy teraz o pewniaczkach. Jest to ważne, ponieważ są to pety posiadające woka. Na expie są one bardzo potrzebne, a ludzie niechętnie też expią z kimś, kto takiego nie posiada. Kolejny zakup to potężny pakiet poszukiwacza przygód za 330 $. Tutaj dostaniesz niezbędne przedmioty na start, takie jak pojazd, zestaw kostiumowy, peta oraz SP partnera, bilet, rozszerzenia EQ oraz medal. Torcik tak naprawdę będzie na sprzedaż po kilku dniach, jak wzrośnie cena. Nie będzie Ci on potrzebny, ponieważ nie posiada woka. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że za pomocą tresera można go zrobić i tak dalej. No zanim zrobisz tresera, dobijesz reputację, aby go założyć, osiągniesz odpowiednią profesję oraz trafisz ten wok, to minie zdecydowanie za dużo czasu. Ostatni zakup to wróżka. Dla każdej klasy polecam kupno Warika za 200 ND, ponieważ na karcie mroku spędzisz bardzo dużo czasu. Reszta wróżek to już kwestia Twoich preferencji. Jeśli chcesz, to możesz nawet dorzucić parę złotych i wykupić każdą boską wróżkę. A jeśli nie, to po prostu wybierz ten żywioł, którym będziesz grał. Czyli w przypadku np. maga może to być Gravitas, więc kupisz Ladinę. Natomiast jeżeli nie chcesz więcej już nic dodawać, to po prostu wykup ostatni pakiet, mały pakiet startowy za 60 $. I tym sposobem całkowity koszt to będzie 2040 ND. Druga opcja to kupno wszystkiego oprócz wydry, wtedy mieścisz się w kwocie 100 zł. Zakładam, że w większości osób
dla których ten serwer nie będzie ostrym tryhardem, takie opcje wystarczą. Dla osób, które mają tego czasu trochę więcej oraz lubią grę na alty, to polecam robienie zadań na pustyni. Kilka postaci ze skończoną postacią daje wam na tyle dużo złota, że jesteście w stanie kupić wartościowe rzeczy jak lepsze zestawy kostiumowe lub np. mecha skrzydła, pandę, SPP Marię lub Feraspę i tak dalej. Jest to opcja, która potrafi mocno ustawić na starcie, grając free to play, ale wymaga sporej ilości poświęconych godzin w pierwszych dniach. Jeśli chodzi o pozostałe osoby, które chcą grać na jedno konto, kiedy nie expicie na lot, to i tak również tak czy inaczej polecam zadania na pustyni, aby zyskać złoto. Pustynia w pierwsze dni jest bardzo dobrym miejscem, ponieważ serwer jest pusty. Złoto jest najlepszą nagrodą aktualnie. Możesz też zrobić zadanie na amulety Drak oraz Glacerusa, gdyż już od pierwszego lub drugiego dnia będą one robione na serwerze i też są wartościowe na początku. Jeśli serwer będzie posiadał handlarza ekwipunku z wulkanu, tak jak w poprzedniej edycji, to bardzo polecam wymienić złote monety chociaż na broń, ponieważ jest ona dużo silniejsza niż te startowe. Od pierwszych dni starajcie się robić BB. Jest to kolejne złoto do zdobycia, ale i nie tylko, bo olbrzymki oraz eliksiry wzmacniające również są przydatne. BB będzie na serwerze dostępny od 85 poziomu. Jeśli należysz do tych osób, które będą robiły pustynię, to twoje alty będą posiadały wymagany poziom po jej ukończeniu, a co za tym idzie, możesz również chodzić nimi i farmić golda. Pamiętaj natomiast, że każda postać musi wbić punkty aktywności, aby zyskać nagrody. Po wbiciu 85 poziomu szukasz ekipy na RP2. W pierwsze dni będzie pełno głośników wysyłanych, więc to nie będzie większy problem, aczkolwiek też warto zrobić to szybko, ponieważ na ruinach spędzisz od 3 do maksymalnie 4 godzin. Celem jest wbicie 10 AW levela i wejście na akt 7. Tutaj są dwie opcje. Albo poświęcisz swój czas na próbę zarobienia lub sklejenia samemu resów S5, czy to kamiennych, czy morskich, w zależności co wyjdzie taniej, albo lecisz na tych resach, które dostałeś. Od 10 AW do 30 AW levela będziesz expić na skażonej ścieżce. Grupę również bardzo łatwo znaleźć, ponieważ masa ludzi będzie spamować głośnikami. Ścieżka jest o tyle problematyczna, że posiada głównie moby o dwóch różnych żywiołach, czyli woda i mrok. Startowe resy nie należą tutaj do najmocniejszych i będziemy sporo obrywać. Jeśli gramy warem, to nie zaboli nas to aż tak mocno, ponieważ mamy swoje buffy oraz dużo umiejętności stunujących, jak i również sam Vox stunuje. Co wybierzesz, to już twoja sprawa, czy wolisz przemęczyć się bez resów, czy zakupić coś. Wszystko sprowadza się do tego, że cel to wbić 30 AW level, aby móc wejść na LoL'a, czyli taki lot dla AW leveli. Tutaj właśnie ponownie niezbędne jest posiadanie rodziny, aby móc wejść. Bardzo istotna sprawa, nie zapomnijcie przed umówieniem się z kimś na LoL'a odblokować sobie dostęp do aktu 8. Aby to zrobić, musimy porozmawiać z NPC Carven na zachodnim Kremie, a następnie wykonać zadania aż do momentu, kiedy będziemy musieli dostać się do Smoczej Ostoi. Jest to kwestia 10, może 15 minut roboty. Stopniowo też dobrze by było wprowadzać minimalne zmiany na postaci, natomiast zależą one trochę od tego, co Gameforge będzie wprowadzać do Nosmala. W dość przystępnym budżecie miło będzie zaopatrzyć się w lepszy zestaw kostiumowy. Uważam, że zestaw Sługi Bożego jest tani i dobry. Do tego polecam laserowy skin oraz księżycowe skrzydła do kart SP. Jeśli chodzi o biżuterię, to maksymalnie na 60 AW levelu musisz już zrobić coś z antykrytem, gdyż później zaczniesz odczuwać jego brak. Najbliższe resy zmienisz prawdopodobnie dopiero również na 60 AW levelu, wymieniając je za rogi z raidów aktu 8. W zupełności wystarczą sum 3. I tak naprawdę tutaj już się kończy jakakolwiek schematyczność, ponieważ po pierwsze gra jest bardzo dynamiczna, po drugie nie wiem co będzie oferować Battle Pass oraz Księga Postępów, ponieważ to w dużym stopniu również one nadają kierunek twojej gry. Najistotniejszym jest to, że co najmniej do 60 lub 65 AW levela musisz expić. Pierwsze maratony rajdów, na jakie będziesz mógł pójść, to będą najpewniej rajdy Alzanora oraz Valechira. Tak więc skup się przed tym levelem na expieniu. Jeśli wykorzystałeś czas na LoLu,
do exp na skażonej ścieżce aż do 53 levela, a później przenieść się na pszczółki. Najważniejszym jest to, abyś nie ograniczał się tylko do expienia na lolu. Im dalej z levelem, tym większy spontan, na który nie jestem w stanie Cię przygotować, ponieważ nie wiem, co będzie oferował serwer. Być może pojawi się znowu meta na coś pojebanego, tak jak zwłoki smoka na poprzedniej edycji. Wymienię Ci kilka wskazówek ogólnych, które warto się trzymać w Nosfire. Pierwsza. Zacznij grać od pierwszego dnia i poświęć tyle, ile możesz na grę w pierwszym tygodniu. Olanie tego może bardzo utrudnić Ci dalszy rozwój, ponieważ zostaniesz sam. Drugi. Jeśli logujesz się na grę, to nigdy na niej nie awcz. Pamiętaj, że serwer nie jest na stałe, tylko na 2 miesiące. Jeśli nie expisz, to idź zarabiać, rób misje itd., ale nie stój w miejscu. Trzeci. Nie kuś losu. Jeśli jesteś casual graczem, to unikaj sytuacji RNG. Chcesz mieć lepsze SPP? Nie kupuj biletów, tylko kup gotowe SPP. Chcesz mieć lepsze EQ? Nie kupuj amuletów, tylko kup gotowe EQ. RNG to szmata i może nie oddać. Możesz zostać z niczym, a co za tym idzie stracić motywację do gry. Punkt czwarty. Punkt, który nie dotyczy jedynie klasy MSW. Kup w miarę szybko broń na 45 AW level. Zaoszczędza ona sporo fulek. Broń jest tylko dla odpalania buffa, więc nie musicie się przejmować jej unikalnością, osłonką czy plusem. Piąte. Śledź zadania w Battle Passie oraz Księdze Postępów. Głównie to one w pierwszych tygodniach nadają kierunek gry oraz oferują bardzo dobre i przydatne nagrody, jakim może być SP, nowe EQ lub materiały do ulepszania. Punkt szósty. Regularnie czytaj książki pasywne. Nie rozumiem, czemu ludzie je tak olewają, ponieważ sporo dają. Oczywiście najważniejszymi będą te na HP oraz zręczność. Natomiast w przypadku maga zamiast zręczności więcej wam da bystrość i mana, ale tak czy inaczej warto przeczytać ogólnie wszystkie. Jeśli planujesz odblokować magazyn w Battle Passie, to stopniowo skupuj na początku nawet w małych ilościach zwojeku, SP, tatuaży, politury run itd. Przedmioty codziennego użytku z Nosmala. Jeśli byś się zajebał w akcji lub nie był w stanie zarządzać na tyle finansami, żeby móc skupować itemy i jednocześnie mieć chociaż na odpał na expa, to skupuj matsy w późniejszym czasie. Popatrz na pozostałych serwerach, które materiały mają dobrą cenę. Punkt 8. Możliwie jak najwcześniej kup broń z bonusem do golda. Nie będzie to wielki koszt, a bardzo szybko się zwróci. 9. Jeśli wracasz po dłuższej przerwie, to zachęcam Cię do obejrzenia moich filmów, jaką wybrać klasę postaci oraz jak działają rajdy w Nostale. Ostatni punkt, tak jak mówię, nie jestem w stanie przygotować Cię na każdą sytuację na serwerze. Najlepiej będzie, jeśli sobie nadrobisz moje filmy z Nosfire z poprzednich edycji. Być może tam zaczerpniesz jakiejś inspiracji. Na filmach bardzo często wyjaśniam podejmowane przeze mnie decyzje. Że jeśli będziesz potrzebować pomocy, to możesz zajrzeć na mojego Discorda, podpytać, na pewno ktoś Ci udzieli odpowiedzi. Zachęcam również do założenia konta z mojego reflinka, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie może wesprzeć. Pozdrowienia dla Giga Kozaków.